Katarzyna Stypuła, dzień dobry, witajcie. Mamy już kolejny chłodniejszy dzień, ponowne opady śniegu. Ja już ubrana na cebulkę. Udało nam się już okryć wszystkie róże rosnące w gruncie, czyli zakopczykować je ziemią. I dzisiaj pozostała mi końcówka prac, czyli te rabaty, które są wyściółkowane innym sposobem, a mianowicie kora i rabaty, które są wysypane kamykiem. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na ten odcinek. Opowiem, jak okrywam takie różyczki. W ostatnich latach w naszych rejonach, w moim na pewno, obserwuję to, że mamy temperatury, bardzo duże wahania temperatury w okresie zimowym, a niestety mamy tej pokrywy śnieżnej jak na lekarstwo. Dla drogowców i dla nas nie jest to sprawa negatywna, bo sami wiecie, że bardzo dużo się przemieszczamy, ale dla roślin, które pięknie sobie zimowały pod pokrywą śnieżną i dla nich była to naprawdę rewelacyjna osłona dla wszelkiego rodzaju krzewów zimozielonych, dla krzewów, które zimują nam zawsze w gruncie, również dla róż. Dlatego ja zawsze zalecam Wam kopczykowanie róż i tak jak w przypadku tutaj, gdzie mamy wyściółkowane rabaty korą, ja oczywiście będę dodawała korę. I dzisiaj będę posługiwała się obornikiem. Mam dostęp do kurzego, oczywiście do bydlęcego, do końskiego również. Akurat w tym przypadku dzisiaj tu jest taki przekompostowany i taki wymieszany ze słomą obornik kurzy, ponieważ moja rabata to już są róże wieloletnie. Rosną tutaj już od wielu, wielu lat, także ja nie boję się, że przypalę sobie tych sadzonek. Nie są to sadzonki świeżo sadzone, młode. Do tego jeszcze wykorzystam trociny i na wierzch wszystko zostanie potem obsypane drobną mieloną korą, tak, żeby ta warstwa naprawdę fajnie okryła nam miejsce okulizacji i żebyśmy mogli cieszyć się tymi różami na wiosnę, czyli nawet gdyby przyszła bardzo, bardzo mroźna zima i bez pokrywy śniegu, to my róże mamy osłonięte i w razie czego mamy zakopcowany ten nadmiar nad miejscem okulizacji kilkuoczkowy pędów, tak, że będziemy mogli ewentualnie bardzo krótko skrócić, przyciąć pędy, które by nadmarzły, no i oczywiście w ten sposób odmłodzić sobie nasze róże. A więc ja biorę się do pracy. Oczywiście zaczynam od obornika, którym obsypię nasze krzewy różane, potem będzie trocina i na końcu będzie warstwa kory, a więc do dzieła. Nie wiem, czy pamiętacie, w listopadowym odcinku opowiadałam Wam o wapnowaniu stanowisk, jeśli widzicie, że Wasze stanowiska są zbyt kwaśne. I tutaj takie wapnowanie było przeprowadzone na początku listopada. Pamiętajcie jednak o tym, że jeśli przeprowadzacie wapnowanie, tak jak w naszym wypadku było przeprowadzone, nie stosujemy w tym samym momencie żadnych innych nawozów, zwłaszcza wszystkich nawozów z grupy potasowo-fosforowej, bo niestety uwalnianie wapnia powoduje nieprzyswajanie tych składników, czyli potasu, fosforu, dlatego jeśli wykonujemy taki zabieg, nie wprowadzamy w tym momencie żadnych innych nawozów. To do Waszej wiedzy i zwłaszcza uczulam, żeby właśnie nigdy nie przedobrzyć, zawsze robić jakiekolwiek nawożenie z głową, zapoznać się z ulotkami, z informacjami, doczytać, nigdy nie przedobrzyć, bo to jest też koszt, to jest wydatek pieniędzy, a jeśli przeprowadzamy coś skumulowanego, a to nie da efektów, to nie ma żadnej potrzeby. Więc u nas w tym momencie, kiedy właśnie przeprowadzałam kopczykowanie, widzę, że nie ma już śladów wapna. On przez te intensywne deszcze, które były tutaj w listopadzie, pięknie nam się rozpuścił, pięknie wniknął do gleby i dopiero teraz, przełom listopada, grudnia, zaczynamy właśnie kopczykowanie. Teraz dopiero tutaj nabyła warstwa niewielka tego obornika, więc mam nadzieję, że przez całą tą zimę ten
ten azot będzie powolutku nam wnikał, nie będzie tutaj z powodu tego wapnowania żadnych strat. A my na koniec posypaliśmy tutaj nasze kopczyki korą i słuchajcie, ponieważ ostatnio mamy dość łagodne zimy i znam osoby, które w ogóle nie kopczykują róż, to jednak, nawet jeśli takiego zabiegu nie chcecie w tym momencie przeprowadzać, uważacie, ta zima również będzie łagodna, nic nam się naszym różom nie stanie. Zachęcam, żebyście w budynkach gospodarczych, garażach mieli 2-3 worki takiej kory, bo po pierwsze, na pewno ją zużyjecie do ściółkowania, bo zawsze takie ściółki jednak z roku na rok ściółka nam się rozkłada, przegniwa, prawda, ulatnia się, utlenia do gruntu. Więc taką ściółkę na pewno wykorzystacie, a Wy będziecie spać spokojnie, wiedząc, że w pewnym momencie zimy, kiedy naprawdę ziemia już będzie dość przemarznięta, a będą nadawali nam takie mrozy powyżej -20 stopni i wiecie, że nie ma pokrywy śnieżnej, bo widzicie, nie było padu śniegi, a jednak stresujecie się tym, że Wasze róże mogą przemarznąć, wtedy po prostu wychodzicie z taką korą, robicie w jedno popołudnie takie kopczyki i śpicie dalej spokojnie do wiosny, więc nawet profilaktycznie, nie okrywając teraz róż, zalecam Wam posiadanie takiej kory i po prostu wtedy akcja tuż przed takimi mrozami, kiedy naprawdę te mrozy nadają i nadają je na kilka dni z rzędu, to żebyście spali spokojnie, wchodzicie z taką korą, którą już macie, po prostu wykonujecie kopczyki i wtedy wszystko jest ok. Oczywiście w pierwszym kolejności takim izolatorem, który ja polecam, jest ziemia, ale na rabatach ściółkowanych korą i tam, gdzie nie możemy już zastosować ziemi, właśnie w przypadku mrozów, kiedy mamy już ziemię ściętą, to wtedy możemy zastosować korę, więc bardzo Wam polecam takie rozwiązanie. Nasze rabaty w korze zostały już dzisiaj otulone, my możemy spać spokojnie, bo mamy tutaj bardzo wieczne stanowisko, bardzo często nas tutaj nawiedzają mrozy, więc ja wolę róże okrywać. Na dzisiaj byłoby to tyle w naszym spotkaniu, a ja zapraszam Was do innych filmików, które znajdują się na naszym kanale i dziękuję Wam za polubienia, za subskrypcję, no i oczywiście najważniejsze za komentarze, w których zadajecie bardzo ważne pytania, poruszacie bardzo ważne kwestie, nad którymi oczywiście w kolejnych naszych spotkaniach warto będzie się pochylić. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą uwagę. Do zobaczenia.